Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj sprzęt, który może przydać się tym, którzy posiadają większe mieszkanie bądź też większy dom i narzekają na problemy z zasięgiem sieci Wi-Fi. Rozwiązaniem do takich problemów są systemy Mesh. Dzisiaj system od marki Mercusys, czyli TP-Linka tak naprawdę, konkretnie model AC1900 Mesh Wi-Fi System. Jeżeli chodzi o nazwę kodową modelu, jest to Halo H50G. To istotne, bo są jeszcze inne modele, nieco słabsze. To jest konkretnie H50G. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Jeżeli chodzi o opakowanie, jest w czerwono-czarnej stylistyce. Ja bardzo lubię te kolory, więc mi odpowiada. Już na wstępie mamy informację o pokryciu 6000 stóp chyba kwadratowych, czyli około 550 m2. Tyle na takim obszarze jest w stanie zapewnić sygnał ten zestaw. Zestaw złożony z 3 punktów dostępowych, więc jest dobrze. Musi mieć spory zasięg, sporą siłę sygnału oczywiście. Mamy informację, że mamy tylko jedną sieć, więc tutaj nie musimy się martwić w przypadku repeaterów. Niekiedy są problemy z roamingiem. Tutaj taki roaming jest bezproblemowy, zapewniany przez punkty automatycznie. Mamy gigabitowe porty, więc tutaj mamy już w tej chwili już standard, bym powiedział, gigabitowy, bo w tej chwili wolniejsze porty 100 megabitowe to już lekko stanowią wąskie gardło dla sieci. Prosta kontrola poprzez aplikację. Co tu jeszcze, słuchajcie, mamy? Z informacji ciekawszych, technicznych, specyfikacja 1300 megabitów na 5 GHz. Mamy również 600 megabitów na 2,4 GHz, to daje łącznie te 1900, o którym mowa tutaj, AC. Mesh Protocol 802.11 KVR, wielokrotne anteny wielokanałowe, wielokrotne wejście, wielokrotne wyjście, formowanie wiązki, czyli beamforming. Jest też tryb access pointa, przepraszam. Kontrola rodzicielska oczywiście jest dodatkowa sieć dla gości, opcjonalne port ethernetowy do zapewnienia łączności. IPTV jest również kompatybilny z IPTV, z IPv6. 3 gigabitowe porty mamy z automatycznym wykrywaniem, czy to jest WAN czy LAN. Wymiary samego urządzenia 3,5 cala na 3,5 cala na 3,5 cala, bo jest to, słuchajcie, kostka tak naprawdę, czyli 88 mm na 88 na 88 mm. Ten sprzęt jest z polskiej dystrybucji, TP-Link Polska. Tutaj mamy wersję sprzętową 1.0. Gdyby ktoś chciał kod kreskowy, to służę. A wracając do dalszego przeglądu informacji, z drugiej strony mamy szczegóły systemu H50G, Halo H50G dokładnie. Informacje właśnie o tym, że zapewnia nam sygnał w całym domu, rozszerzając zasięg do 1,9 gigabita. Szybkie połączenie, może wspierać jednocześnie ponad 100 urządzeń i ta łatwa kontrola poprzez aplikację. Jeszcze mamy obrazowo pokazane, jak to funkcjonuje. Stawiamy 3 takie urządzenia na różnych piętrach domu i mamy, słuchajcie, mamy internet, tak? Nie mamy problemów z zasięgiem. Tutaj mamy informację o 2 sieciach z jednej strony, 2 z drugiej, czyli na obu zakresach częstotliwości. Informacja o tym, że sygnał jest stabilny. Można bezproblemowo korzystać z sieci, jak również informacja o tym, że
właśnie jest to formowanie wiązki, które zapewnia lepszy zasięg. No jest to niewątpliwie rozwiązanie, słuchajcie, dobre dla kogoś, kto ma duży dom bądź duże mieszkanie i problemy z zasięgiem na różnych poziomach. Po polsku mamy domowy system Wi-Fi Mesh 1900 megabitów na sekundę. Są jeszcze jakieś inne ciekawe informacje. Oczywiście produkt jest chiński, a więc nie przedłużając, przejdźmy do rozpakowania. Słuchajcie, co dostajemy w środku? Oczywiście instrukcje, oczywiście 3 punkty, 3 kosteczki, kabelek RJ45, 3 zasilacze. Zasilacze są o mocy, słuchajcie, ile to nam będzie jadło prądu. 12 W, 12 V, 1 A, 12 W, niedużo, czyli tak naprawdę mamy do 36 W dodatkowego poboru. Można powiedzieć, jedna dodatkowa żarówka, a zasięg sieci Wi-Fi dostępny. No i to w zasadzie, słuchajcie, wszystko. Same urządzenia, jak one wyglądają. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Słuchajcie, mamy porty WAN LAN 3 do resetu, miejsce i miejsce do podłączenia zasilania. Pod spodem jeszcze informacja o modelu Made in China. No i to w zasadzie tyle. To jest taka kosteczka, słuchajcie, z logiem Mercosys. Stawiamy ją elegancka w salonie, nie wiem, w garażu, na tarasie, zadaszonym oczywiście i korzystamy, tak? Jeszcze sprawdzimy, czy kolejne kostki też mają porty. Tak, każda z nich ma to samo. Do każdej możemy podłączyć jeszcze 3, słuchajcie, porty LAN 1 gigabitowe. No dobrze, słuchajcie, to ja zabieram się za konfigurację i zobaczymy, jak ten system działa. Niebieskie światło oznacza gotowość do konfiguracji. Tak powinno to wyglądać przed skonfigurowaniem. No dobrze, słuchajcie, czym sterujemy tą siecią? Konkretnie aplikacją Mercosys. Po uruchomieniu aplikacji, jak widać, mamy tutaj wszystkie informacje na temat urządzeń. Mamy główne halo w salonie, dodatkowe halo w gabinecie i trzecie halo w sypialni. Wszystkie są online. Procedura łączenia chwilę trwa. Mamy tutaj jedną sieć domową, pod którą mam właśnie ten telefon podłączony Mi 8. No i może zrobimy, słuchajcie, proponuję speed testa. Ja mam łącze, zobaczymy jeszcze tylko, czy jestem podłączony pod sieć czarny, czyli tą utworzoną przeze mnie. Uruchamiamy. Łącze mam 150 megabitowe. No i jak widać, w odległości, myślę, że około 5-6 metrów od punktu dostępowego mam w tym samym pomieszczeniu niezłą prędkość, praktycznie maksymalną na moim łączu, 150 megabitów ściąganie i około 25 megabitów wysyłanie. Jest to sieć UPC, najsłabsza, chyba najwolniejsza dostępna w tej chwili opcja, ale więcej mi w zupełności nie potrzeba. To jest w zupełności wystarczające dla mnie. I czekajcie, zaraz zobaczymy statystyki. Czy tutaj jakieś statystyki zobaczymy? Urządzenia. Mamy podgląd, gdzie ja miałem te urządzenia, sieć domowa. Tutaj mamy i główne halo. Odświeżamy informacje, nie są na bieżąco. Mamy IP. A nie, już jest. Już mamy zaktualizowane. Ile w tej chwili danych pobiera dany Access Point. Słuchajcie, mamy trzy w tej chwili urządzenia, trzy urządzenia w sieci, ale możemy je oczywiście rozszerzyć, bo to nie jest tak, że musimy korzystać tylko z 3.
jeżeli mamy potrzebę zwiększenia punktów dostępowych, możemy dokupić drugi zestaw. Jako ciekawostkę mogę Wam jeszcze pokazać, że w salonie w tej chwili nie mamy żadnych urządzeń, natomiast jak wyjdziemy z salonu, wejdziemy do gabinetu, to mam tutaj podłączone Mi 8, a słuchajcie, w sypialni mam podłączone Poco F2 Pro. Czyli możemy sobie też sprawdzić, do którego punktu dostępowego są dane urządzenia podłączone. Podsumowując, ja używałem system Halo Mesh przez kilka ładnych dni. W czasie tych testów nie zaobserwowałem żadnych problemów z zasięgiem. Transfery też były naprawdę wysokie. Mogę wszystkim gorąco polecić, tym, którzy potrzebują tego typu sprzęt. Za relatywnie nieduże kwoty możemy zapewnić stabilną, szybką sieć Wi-Fi w całym domu. Tego systemu raczej nie polecam do mieszkań, chyba że naprawdę dużych mieszkań, ewentualnie dwupoziomowych o powierzchni około 100 czy więcej metrów. W takich warunkach się oczywiście świetnie sprawdzają. Do mniejszych mieszkań jednak w zupełności wystarczający jest porządny router, również może być to router oczywiście z oferty TP-Linka. Natomiast jeżeli macie problemy z zasięgiem, mieszkacie w domu, bądź też chcecie na przykład udostępnić na większej powierzchni sygnał Wi-Fi, albo na przykład z sąsiadem się podzielić, czy z kimś z rodziny, który mieszka za płotem, to takie urządzenia jak najbardziej dają radę i sprawdzają się w takich warunkach bojowych. Dajcie proszę znać w komentarzach, co Wy myślicie o tego typu systemach mesh, czy uważacie je za must have, czy też nie potrzebujecie tego typu urządzeń i nawet na większych powierzchniach używacie mocnych routerów z mocnymi antenami. Jestem ciekawy Waszych opinii. Oczywiście, jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę, kciuki w górę i subskrypcję kanału, tak żeby nie ominął Was żaden nowy film, jeżeli oczywiście do tej pory kanału nie zasubskrybowaliście. Jeżeli znajdziecie chwilę czasu, zapraszam również do oglądania innych materiałów na kanale. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Hej, hej!